No i patrzę, gdzie jest ten Longyearbyen. Zaraz się pokaże, bo już zaczynamy wpływać do fiordu, przy którym on jest. No i cóż, nie wsiądziemy już na nasze Zodiaki, a to będzie pierwszy prawdziwy port, w którym wysiądziemy, bo poprzednie to były wszystkie takie na dziko, można powiedzieć, z Zodiaków. I już wiemy, że w Longyearbyen czeka na nas bunkier, będziemy brać paliwo. Nie będziemy mogli zejść, dopóki ta cała operacja się nie skończy, bo ruch jest wtedy zabroniony. Jaka olbrzymia skała jest, a ten porcik to jest taki wąziutki. Widać, że oni musieli odbić trochę skały, żeby dać miejsce, ale fakt, że tutaj na tym Svalbardzie, jak myśmy lądowali tymi Zodiakami, to wcale nie było dużo miejsc takich. Oczywiście były różne małe zatoczki, ale to się w ogóle nie nadawało na porty. No i porządek jest. Nie dał się ukryć. Oj, przepraszam. Chyba się nie wyspałam dzisiaj. Rano wstałam, bo chciałam jeszcze popatrzeć na Ocean Arktyczny. To jest sauna. To jest tak jak w Tromsø. No nie jest duży ten port, no właściwie czego się dziwić, jak tutaj mieszka 2000 mieszkańców. No więc te sauny, to jest co prawda druga, którą widzę, drugą w Tromsø. I to jest drugie miasto norweskie, które widzę, ale i tam, i tu te sauny były w środku portu. No, może to jest punkt centralny, można sobie dopłynąć. A tu Polar Girl. Polar Girl to jest osoby, które przylatują sobie na Spitsbergen samolotem, to mogą popłynąć na wycieczkę. No i właśnie główną atrakcją nawozi tam do tego miasta rosyjskiego. A ja widziałam dostatecznie dużo Leninów już, także dziękuję. A nas zabiorą studenci do swojego kampu. Na Polar Girl idą pasażerowie. Jadą sobie na wycieczkę. No widać, że daleko się nie wybierają, bo są ubrani dość lekko, ale to musi być bardzo przyjemne sobie tą Polar Girl popłynąć tam do tamtych fiordów i posiedzieć na tej ławce, popić herbatkę z prądem. Fajnie, mi się to podoba. Ciekawe, czy już bunkier przypłynął. Idę na drugą burtę zobaczyć. O rany, to jest kapitan Charcot. To jest niesamowity statek. Super luksusowy francuski statek turystyczny, ale to jest prawdziwy lodołamacz. On łamie 15-metrowej grubości lód. I najciekawsze, że on to robi tyłem. Rejs jest tak drogi nim, ja znajdę w internecie, to tutaj dopiszę. Strasznie drogi. No ale się rozjaśnia. A tu, oj ciekawe, tutaj ten niebieski, to jest strażnik przyrody. I my żeśmy go raz spotkali i on kontrolował miejsce, na którym myśmy wysiadali. I później przysłał opinię do naszego kapitana, że wszystko jest w porządku i nam dziękuje, a myśmy też mu podziękowali. Tak, bardzo teraz uważają na to, co się dzieje na północy Spitsbergenu. Jest bunkier, ale wielki. No tak, oni muszą mieć duży zapas, bo jak tu zamarznie albo zasypie, to już nie będzie jak przywieźć paliwa.
Ale jest olbrzymi ten bunkier. No, mam nadzieję, że to przejdzie sprawnie. A sznurek? Przesłanie końcówki do rury. No przejściówki są wszędzie. No a co teraz jeszcze będzie? Co za... Nie mogę. Kubeł, to jest... To jest internet. Internet kubełkowy. Zostawił pan. To jest internet kubełkowy, sznurkowo-kubełkowy. Starlinki, satelity. I co? I na piechotę teraz. Nie, kubełek jest cudny. No i niech mi ktoś powie, czy w takiej sytuacji, jak zapytać AI, co zrobić, jak nie ma połączenia przez te wszystkie cuda, i poczta też, bo to trzeba od razu, to co, AI da taką odpowiedź? Nie da. Jesteśmy niezastąpieni. A to jest, no tak, no idzie sprawnie. Idzie sprawnie, ale kubełek ciągle jest. Nie, no kubełek jest nie do pokonania. Tu masz zawór. No, widzę, że to już w porządku będzie. Już jak podali rurę, to będzie dobrze. Trap jest. Jakiś problem? A nie, to musi być tak dokładnie ustawione na tym niby chodniku, ale precyzja. Idę się ubierać, bo już jest, zaraz będziemy schodzić. I studenci nas zabierają do Longyearbyen. Tutaj jest tylko 8 autobusów, które głównie zajmują się wożeniem pasażerów z lotniska do miasta. No ale to miasto jest bardzo małe, bo tu są 2000 mieszkańców. I teraz jedziemy przez strefę przemysłową. No tu są główne magazyny wszystkiego, co może być potrzebne. I tutaj wszystko przypływa, co jest potrzebne ludziom. Oczywiście mówię o tym nieszczęsnym traktacie z 1920 roku paryskim, gdzie sygnatariusze tych krajów, tam chyba 40, mogą sobie przyjeżdżać tutaj, pracować, kopać i robić wszystko. I dopóki tutaj nie było żadnej komunikacji, ten port zamarzał, to się nikt nie interesował. A teraz, szczególnie Rosjanie, tu przysyłają pełno ludzi i to trzeba było zatrzymać, także są straszne problemy. To jest część mieszkalna, już tutaj się zaczyna. Rosjanie w tym roku zorganizowali, ponieważ nie dano im zrobić defilady z okazji Dnia Zwycięstwa, to oni zrobili sobie defiladę łodziami tutaj po fiordzie i puszczali ich te pieści bojowe i demonstrowali wielką radość. Również zrobili demonstrację po wybuchu wojny z Ukrainą pełną radości, więc to jest okropne dla tych Norwegów tutaj. I już skończyło się miasto. Ciekawe rzeczy opowiada przewodniczka, bo na przykład tutaj, jak oni się zaopatrywali w wodę do niedawna, że przywożone były wielkie bryły lodu z lodowców i tu do miasta i z tego była czerwona woda, słodka, bo przecież oni mają słoną tam wodę. Nie używają już węgla do ogrzewania, tylko ropę, a litr benzyny kosztuje, uwaga, 1,5 euro.
bo mają takie obniżki ze względu na bardzo ciężkie warunki. No, był znak drogowy z niedźwiedziem, ale nie zdążyłam go zrobić. Od tego momentu trzeba mieć broń hukową do odstraszania. Tu mieszkają psy i idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Najważniejsza rzecz to, co on powiedział, że tu nie wolno mieć kotów. Nie wolno mieć kotów, ani przywozić, ani posiadać kotów, ponieważ koty polują na ptaki, a wszystkie ptaki tutejsze są pod ochroną. Mi się to bardzo podoba. Dlaczego mnie to tak cieszy? Zgadnijcie. No i co, idziemy a propos piesków? Więc pieski są dwóch rodzajów. Są husky i są psy z Alaski. Słuchaj, Nawet chyba się oduczyłeś mówić przez to zimno. ale Nie, za no bardzo tu jest już. jeszcze względnie ciepło. No i co poza tym? Poza tym to że trwa do roku nauczenie takiego pieska biegania w zaprzęgu. No on pokazywał również, czego nie potrafi imitować, jakie odgłosy się wydaje, żeby one były szybsze. Ja zarejestrowałam. Ja zarejestrowałem, żeby były szybsze, wolniejsze i tak dalej. No i również że pokazywał, że one są wyjątkowo mądre, inteligentne i nawet jeżeli się zdarzy, że jest na przykład mgła i się zgubiło drogę, to on wie na ogół dokładnie dokąd ma biec. Natomiast trzeba trzymać te sanie, jak się stoi chociaż jedną ręką, bo one są spryciary i jak się tych sań nie trzyma, to one uważają, że mogą się pobawić i zaczynają ciągnąć te sanie z ogromną prędkością bez człowieka, żeby się bawić. Dobra, idziemy do piesków. Psy cały rok spędzają na powietrzu, na zewnątrz, bo to im potrzebne jest do komfortowego, zdrowego życia. No dzień dobry, dzień dobry. Bardzo malutki. A jak ty się nazywasz? Buksy. Buksy, ty jesteś fajny pies. Bez rękawiczki, tak? No dobrze, bez rękawiczki już. Nie ma rękawiczki. Buksy. Patrzysz się prosto w obiektyw? No. Oj, Buksy, Buksy. Chcę się bawić. Chcę się bawić. Nie? A bo ja jestem perfumowany. No tak, Buksy. Buksy. No ja widzę, że ty masz parcie na szkło, Buksy. Wiesz? Bardzo Masz ładnie. parcie na szkło. Tak. To jest dom Buksy, w którym się zaprzyjaźniliśmy. Bardzo ładnie. No, Milasek jesteś. Duży Milasek jesteś. Tak. Kampus Parenca. Ale to jest dziwne. No, a właściwie czego ja się tutaj spodziewałam? No, spodziewałam się jakichś takich oszklonych, nowoczesnych. No, niesamowicie to wygląda. Ale klimatyczne wnętrze klubu, takiej ogólnej sali, gdzie mogą się spotykać, bawić, uczyć. I tu jest ciepło, co jest ważne. I jest światło. No tak, o takich rzeczach to nie myślimy. Ale jak przyjdzie noc polarna, to miło jest tutaj wspólnie wypić herbatkę. Ale niesamowite miejsce. Wasza przewodniczka po kampie. Jest. Okay, thank you. Tak, mamy iść uważnie, żeby się nie poprzewracać na wszystkim, ale jesteśmy dzielni. A i tu będzie, uważaj, do góry noga. Wow, jak tu jest miło. Taka będzie. Babka i ciasteczka. Tam ogień płynie. No i w kabanie jemy. Norweski naleśnik. Nie, schwarzwaldzki naleśnik. To są chyba borówki. Berówki.
z borówkowym. Daj ugryźć. Daj ugryźć. Jeszcze sama nawet nie ugryzła. A nie ugryzłaś jeszcze, ja myślałem, Nie. I taki delikatny naleśniczek. O, papier jesz. przepraszam. Dobrze. Tu trzeba inaczej zrobić. Po pierwsze zdjąć rękawiczkę. O, pozbyć się papieru i jemy. Nie. Bardzo dobre. Dobre? Daj spróbować. Trzymasz? Ja, Jacques, je zit er nog in. Dobra. Ja, wat zeggen, hooitjes ook. No i mamy herbatkę w czymś takim dziwnym. W takim korytku. Nee, ik haak er. Znaczy to nie jest herbatka, tylko Ja, ik heb eigenlijk niet. napar z rumianką. Ja, dat zie je. Wil jij er een hebben? A co tam jest syrop? On ma? No i tak to wygląda. A, cykryska. No, we have tea already. Take already. Yeah, sorry. No i tak tutaj sobie żyjemy. Podoba się? Tak, podoba się, zaczęliśmy. Nie, na razie tak. Proszę. Patrz, wyglądamy jak prawdziwi traperzy. Oczywiście, bo my jesteśmy skórą. traperami. My jesteśmy traperami. Ty jesteś traperem? Tak wyszło. Tak wyszło? Tak wyszło dzisiaj. Proszę bardzo, weź. Kijk uit, ik heb binnen gegooid. Tylko palce. Ten dzień kończymy w restauracji, bo gdzie można, zwykle. jak zwykle, bo jesteśmy na Oceanie Arktycznym, więc nie wysiądziemy. I mamy w menu, dzisiaj menu jest takie, jest Sicilian Pistachio Crusted Chicken Liver Parfait, później Persnip Pir Velouté, to chyba zupa, Egg Yolk, miod, limoncello sorbet, on ten kiepski jest ten sorbet tutaj, Pan Roasted Pacific Halibut and Lobster Royal, or tourne do Oscar. Oh yes, please. So we decided for the what are we having No. for the main course? Main course. Main course Ty chcesz. Are you going for the fish or the beef? for the beef, What beef? because I don't like lobster. No, the main course is halibut. We have both. Actually, we have the halibut and we have the beef as well. So main course is going to But be but is halibut is with lobster. yes, the lobster is a lobster sauce. It's like a lobster. no. Ah, lobster sauce. Yeah, it's it's not not a lobster lobster. like it's like Ah, a one okay. on the side, more like a I would garlic. like halibut. Okay, for you. I think I prefer We cook it medium. medium. Let me get some wine for you. What do you like to drink tonight? White wine. Santa Margarita. Santa Margarita? Tak, jest. Nine cuts. Czyli gdzie jest na limoncelli stanęłam. Aha, później jest ten Pan Roasted Pacific Halibut. Ja bardzo lubię halibuta i okazało się, że to nie jest lobster, tylko jakiś tam dodatek. I później tourne do Oscar. To są kartofle, cukinia, peper to wegetariańskie danie i spanakopia z feta cheese, czyli greckie wegetariańskie i nougat amaretto mousse. Awokado, ale to jest deser chyba już. Twoim zdaniem. Nougat amaretto mousse, tak. Pierwsze. Sicilian pistachio, Tak, to jest starter. aha, starter. Sicilian pistachio what? Crusted chicken, liver parfait, to nie dla ciebie, bo to jest liver, tak, czyli to jest wątróbka. Jest Powiedział, że są również wegetarian. vegetarian, no to jest egg yolk, miod. Ale to jest do zastąpienia? Czy to jest wszystko po kolei? Bo ja nie wiem. Czy to jest albo. Aha, że to idzie według... No więc właśnie. A, Boże, przepraszam Państwa bardzo. My dziś nie wybieramy, tylko to jest popis kucharza i musimy wszystkiego próbować. Wybieramy tylko czy halibut, czy ten wołowina. Ale nie można to... No to nad czym my się zastanawiamy. Jest. Appetizer, we're gonna have chicken liver parfait. So bread with cocoa. Nie, nie próbuj. Nie. Zdecydowana Bardzo dobry jest.
Zdecydowana wątróbka. Zdecydowana wątróbka. Jest prawdziwą cichą radością. To ja prawdziwą dziką radością biorę. Dobra? O, bardzo dobra wątróbka. Pasztet z wątróbki, pyszny. Dla tych, co lubią. A to co to jest? To są takie To jest jabłuszko. A to borówka. no tak, to są. Rzeczywiście mamy zupkę Proszę bardzo, proszę bardzo. I rzeczywiście zupka pachnie cynamonem. Jest gruszkowa, podobnie. Ciepła jest czy zimna? ciepła i wcale i nie do końca słodka wcale. Całe szczęście zresztą. Nie są tam gnioski. Zobaczymy. Ładnie patrzy. Gnioski to rzeczywiście. Dobra. Truflami. Z masłem truflowym. Bardzo dobre. To jest masło truflowe. Masło pływa. Sorbet cytrynowy jak sorbet. Nie nadaje się to. Co słodkie. Halibut. Halibut. Nawet halibut wygląda przepięknie. Przepiękny halibut. Przepięknie wygląda. Możesz pokazać moje, to A twoje chcesz jest, to pokazać? jest. To jest. Gdzie tu jest? Jest filet wołowe. Wołowe. Bardzo dobre. Tu jest kilka krewetek. To jest chyba coś z krawa, mus. Chyba, może zarazka, nie wiem, zobaczymy. No a to jest przepyszny halibut. Halibut jest moją ulubioną rybą. Dobre. A jest to brakuje. Soli. On jest tłustą rybą, ale tu jest delikatny. Eduardo, przeczytaj co to jest, bo nie dojdziemy. To jest nougat. Gdzie nougat? Oni twierdzą, że nougat, a lody są z awokado. To wątpię. Tak oczywiście. A, lody z awokado. Ale lody są bezsmakowe, prawda? Ale... No ja nie wiem, która część jest nougatem ciągle. Bo nougat powinien być to jest to. twardy. No to jest twarde. Podłoże. Zobacz jakie to jest Na dole? Dobrze. Mam popatrzeć na dole. No rzeczywiście, jest, to jest prawda. Nougat jest pod spodem tej papki. Ale to jest dobre.